Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj będziemy szydełkować to, co widziałyście na zdjęciach początkowych. To nie jest do końca chusta, to jest taka ala chusta, trochę sweterek, trochę narzutka. Mam nadzieję, że coś takiego, taki wzór Wam się spodoba i Wam się przyda i spróbujecie zrobić go razem ze mną. Będziemy dzisiaj pracować na włóczce Wool Cake od firmy Opus Natura. To jest bardzo fajna włóczka, w 50% wełniana, w 50% akrylowa. 200 gramów waży jeden młotek i jest w nim 700 metrów. Ja potrzebuję na taką narzutkę dokładnie 2 młotki. Jeden to będzie za mało. Będę wykorzystywała szydełko w rozmiarze 4 mm. Zaczynamy. Rozpoczynamy od 5 oczek łańcuszka, które zamkniemy w kółko. Robię supełek początkowy. 1, 2, 3, 4, 5 i zamykam oczkiem ścisłym w pierwsze oczko. Takie rozpoczęcie chusty jest trochę bezpieczniejsze niż opcja robienia magicznego kółka, bo to magiczne kółko, jak tutaj obetniemy przy cieńszej włóczce, gdzieś tam po latach, po wielu praniach, powiedzmy, coś lepiej, żeby się nam nie wydarzyło na samym początku chusty. Zaczynamy. 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek i jeszcze 5 słupków w tym samym kółku. Wbijamy się w środek tego kółeczka stworzonego z łańcuszka. 1, 2, 3, 4. Oj, uciekła nitka. 4 i 5. Razem mamy 6 słupków. Jak widzicie, ja sobie tą końcówkę też dodatkowo tutaj wplatam. Później, jak się wplecie pod wszystkie słupki tego rzędu, to ją obetnę przy samej robótce. Oczko łańcuszka rozdzielające i znowu 6 słupków w tym kółeczku. W ten sposób mamy zrobiony jeden bok z 6 słupków, narożnik i drugi bok też z 6 słupków. 3 oczka łańcuszka rozdzielające, obracamy robótkę, narzut nitki i wbijamy się w to samo oczko. Zwróćmy uwagę tutaj, ja rozszerzę, żeby było widać, to jest oczko dokładnie tutaj nad tym słupkiem. Robimy jeszcze 2 słupki. Liczymy również jako słupek ten nasz początkowy łańcuszek, czyli łącznie mamy 3 słupki początkowe. Teraz w 5 kolejnych oczkach robimy słupek nad słupkiem. I teraz jesteśmy w narożniku. Tutaj mamy narożnik stworzony z tego oczka łańcuszka i robimy w nim sekwencję 2 słupki, oczko łańcuszka, 2 słupki. Narożnik wykonany. Znowu nad 5 kolejnymi słupkami, w 5 kolejnych oczkach robimy słupek. I 5. I tutaj mamy ten nasz początkowy łańcuszek. Musimy zrobić lustrzane odbicie tej strony, czyli znowu musimy zrobić 3 słupki na zakończenie. I robimy to, wbijając szydełko w trzecie oczko tego łańcuszka początkowego. 1, 2. I jeżeli mogę Wam coś poradzić, to ten trzeci słupek, którym zawsze będziemy, ten ostatni słupek danego okrążenia, warto jest zastąpić słupkiem, ale nawiniętym 2 razy. Dzięki czemu ta droga będzie luźniejsza, ta prosta droga tutaj będzie luźniejsza. Zapobiegnie to powstawaniu takich
tego zagięcia chusty. Czasami mówimy, że chusta aniołkuje, czyli właśnie się tak zwija. Dzięki temu, że zrobimy tutaj słupek nawinięty 2 razy, czyli teraz się wbijamy, pobieramy i pobieramy, przeciągamy przez 2, pobieramy, przeciągamy przez 2, pobieramy, przeciągamy przez 2, to ta część nam się wydłuża, no i będzie to trochę lepiej wyglądało. Można zrobić zwykły słupek, natomiast no ja robię właśnie zawsze zakończenie okrążenia będę robić tym słupkiem nawiniętym. Przechodzimy do trzeciego okrążenia. 3 oczka łańcuszka na start, obracamy robótkę, narzut nitki, wracamy do tego samego oczka, znowu rozszerzam, żeby pokazać. Tutaj w to oczko wbijam się jeszcze jednym słupkiem. To będzie rząd ażurów, czyli mamy 2 rzędy zwykłych słupków na 1 rząd ażurowy. Rząd ażurowy zaczynamy od 2 słupków, czyli pierwszego z oczek łańcuszka i jednego zwykłego słupka. Następnie robimy oczko łańcuszka rozdzielające, narzut nitki i teraz wbijamy się od razu w oczko zaraz obok tego, w którym pracowałyśmy. W pierwsze oczko tutaj, robiąc słupek. Następnie oczko łańcuszka, pomijamy jedno oczko, wbijamy się w następne, robiąc słupek. Oczko łańcuszka, pomijamy jedno oczko, wbijamy się w następne, robiąc słupek. Oczko łańcuszka, jedno pomijamy, następne. Jeden słupek, oczko łańcuszka, jedno pomijamy, w kolejnym oczku znowu słupek i zobaczcie, to jest ostatnie oczko przed narożnikiem. Oczko łańcuszka, w narożniku słupek, oczko łańcuszka, słupek i znowu oczko łańcuszka rozdzielające i zaczynamy drugą ścianę. Wbijamy się zaraz tutaj w pierwsze oczko za narożnikiem, słupek, oczko łańcuszka, jedno pomijamy, następne słupek, oczko łańcuszka, jedno pomijamy, słupek i tak pracujemy prawie do końca rzędu. Oczko łańcuszka, jedno pomijamy, wbijamy się w oczko, zobaczcie, tuż przed tym łańcuszkiem początkowym, robiąc w nim słupek, czyli wszystko wychodzi symetrycznie, bo tutaj zrobiłyśmy też ten pierwszy słupek rozdzielany zaraz w pierwsze oczko przy narożniku i tutaj tak samo. Oczko łańcuszka i mamy już ten nasz łańcuszek początkowy, wbijamy się w trzecie oczko łańcuszka, robiąc 2 słupki kończące rząd. Spróbuję ostatni słupek, bo się pomyliłam. Zrobię tak, jak wspomniałam ostatnio. Słupek nawijany 2 razy, który mi pięknie prostuje brzeg tej mojej chusty. I mamy w ten sposób wykonane 3 okrążenia. I tak naprawdę, jeżeli macie ochotę, jeżeli jesteście początkujący, a chcecie koniecznie wykonać taką narzutkę, taki sweterek, to można w ten sposób pracować, powtarzając tylko te 3 rzędy. Czyli teraz przechodzimy z powrotem do rzędu słupków. Zaczynamy od 3 oczek łańcuszka, obrót robótki. Przypominam, że w rzędzie słupków zaczynamy 2 kolejnymi słupkami tutaj w tej dziurce. 1 i 2, czyli zaczynamy od 3 słupków. I teraz robimy nad każdym słupkiem poprzedniego rzędu słupek i nad każdą przestrzenią stworzoną z oczka łańcuszka 1 słupek. Czyli wbijam się od razu w oczko nad słupkiem, robiąc słupek, następnie pomiędzy, tutaj jest oczko łańcuszka, robię słupek, wbijając się pod to oczko łańcuszka, następnie w oczko nad słupkiem, również słupek i słupek w przestrzeni pomiędzy i tak dalej. Zrobię do narożnika.
słupek nad słupkiem, tutaj mamy już te nasze dwa słupki, które są w narożniku, nad prawym słupkiem znowu słupek i teraz mamy przestrzeń narożnikową, robimy w nim tak jak tutaj w tych dwóch rzędach, 2 słupki, oczko łańcuszka, 2 słupki. I znowu wracamy do robienia słupków. Nad słupkami słupek i pod przestrzenią stworzoną z oczka łańcuszka również słupek. I kończymy ten rząd robiąc 3 słupki, z czego ten trzeci to może być słupek nawijany 2 razy w trzecim oczku łańcuszka początkowego. Słupek nad ostatnim słupkiem rzędu i mamy już tylko łańcuszek początkowy. Wbijamy się zatem w ten łańcuszek początkowy, pierwszy słupek, drugi słupek, a trzeci to będzie słupek nawinięty 2 razy. I w ten sposób wróciłyśmy do pierwszego rzędu, teraz jeszcze jeden rząd słupków, a następnie rząd ażurów i tak naprawdę można dziergać tylko i wyłącznie w ten sposób, powtarzając te 3 początkowe rzędy, a za chwilę pokażę jeszcze w jaki sposób zrobić taką dodatkową wstawkę, która nie jest obowiązkowa, wstawkę słupków reliefowych, które właśnie taki dodatkowy smaczek tej naszej huście dodadzą. Zobaczmy najpierw na sucho, jak to wygląda. Zobaczcie, tutaj 2 rzędy słupków ażur, 2 rzędy słupków ażur, 2 rzędy słupków ażur i tutaj dalej dziergałam w ten sposób. Natomiast tutaj zrobiłam właśnie taką wstawkę reliefową i zrobiłam to w ten sposób, że po rzędzie ażurowym zrobiłam jedno pełne okrążenie słupków, następnie jedno okrążenie słupków reliefowych i zakończyłam jeszcze jednym okrążeniem słupków, czyli tutaj zamiast 2 rzędów słupków są 3 rzędy słupków, z czego ten drugi to jest słupek, to są słupki reliefowe. I tylko i wyłącznie taka tutaj, że tak powiem, trudność albo dodatkowa ozdoba przy tej huście jest. Postanowiłam, żeby to był naprawdę łatwy wzór. Ja na całą chustę, bo tutaj nie będę Wam dyktować, ile razy macie taką wstawkę zrobić. Tak jak wspomniałam, można jej nie robić w ogóle. Ja zrobiłam dokładnie w 3 miejscach. Zobaczcie, znowu później mam 4 rzędy takie powtarzalne tych 2 rzędów słupków i wstawka reliefowa, następnie znowu raz, 2, 3, 4 i tutaj też wstawka reliefowa, czyli mam 3 rzędy na całą chustę, gdzie to jest chusta naprawdę duża, zrobiona z 2 młotków, tylko i wyłącznie w 3 miejscach. Można tego w ogóle nie robić, ale kto ma ochotę, ja myślę, że to jest taki fajny smaczek, to już zaraz wracam do mojej próbki i pokażę, w jaki sposób to robimy. Ja tą wstawkę pokażę, tą wstawkę reliefową również tutaj w tym momencie, bo tak naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, w którym miejscu to zaczniemy robić. Mamy zatem zakończony jeden pełen rząd zwykłych słupków, 3 oczka łańcuszka na początek, obracamy i znowu, tak jak zawsze, w pierwsze oczko jeszcze 2 słupki, tak żeby okrążenie zaczynało się od 3 słupków, bo przypominam, że w rzędzie tym słupkowym, niezależnie czy zwykłych słupków, czy słupków reliefowych, zaczynamy od 3 słupków, natomiast w rzędzie tym ażurowym zaczynamy od 2 słupków. Narzut nitki i teraz po zrobieniu tych 3 słupków początkowych, gdzie pierwszy to jest taki słupek stworzony z 3 oczek łańcuszka, pomijamy tylko i wyłącznie ten pierwszy słupek, przechodzimy pod następny i zaczynamy robić słupki reliefowe przednie. W tym celu wbijamy szydełko pod ten słupek. To jest słupek, wysoka figura, więc jest tutaj sporo miejsca. Wbijamy się pod ten słupek, zamiast w oczko na górę to pod słupek, pobieramy włóczkę, przeciągamy pod tym słupkiem śmiało do góry. Zobaczcie, dosyć długa ta pętelka jest i teraz przerabiamy jak zwykły słupek. Pobieramy przez 2, pobieramy przez 2. Narzut nitki i idziemy do następnego słupka. Jak sobie tak złapiemy, to widzimy, zobaczcie, który słupek jest już zajęty.
Przechodzimy do następnego słupka, wbijamy się pod ten słupek, pobieramy, przeciągamy pod spodem, wyciągamy do góry trochę, pobieramy przez dwie, pobieramy przez dwie. I tak pracujemy, wbijając się szydełkiem pod kolejne słupki, aż do narożnika. Obrabiamy w ten sposób również te słupki, które są bliziutko narożnika. Zatrzymujemy się na przerwie zrobionej z oczek łańcuszka. Zobaczcie, to nie jest nic trudnego. Jak już wyłapiemy tą metodę, w jaki sposób się wbijać, to zobaczcie, jak to szybko idzie. Tak samo jak zwykłe słupki, tylko zmieniamy miejsce wbijania. Jestem już blisko narożnika, ostatni słupek przed narożnikiem to również będzie słupek reliefowy i teraz już mam tylko to oczko łańcuszka zrobione na narożnik i tutaj robimy dokładnie to samo co w sekwencjach słupków, czyli wbijamy się klasycznie w tą dziurkę, pod przestrzeń stworzoną z oczka łańcuszka, robiąc 2 słupki, oczko łańcuszka, 2 słupki. I jesteśmy teraz po drugiej stronie chusty, narzut nitki, łapiemy pierwszy słupek, wbijamy się pod ten słupek i zawracamy, robiąc słupki reliefowe przednie, aż do końca rzędu. W przedostatnim tutaj oczku, no nie oczku, tylko pod przedostatni słupek robimy ostatni słupek reliefowy i tutaj się spotykamy. Mam ostatnie 2 słupki. Pod przedostatni robię słupek reliefowy, następnie narzut, tutaj mamy te początkowe oczka łańcuszka, wbijamy się w trzecie oczko, robiąc 2 słupki. Robimy odbicie lustrzane i dokładnie to samo, co robiłyśmy w rzędach zwykłych słupków. 2 zwykłe słupki i 1 słupek nawinięty 2 razy, żeby trochę wydłużyć ten brzeg. I gotowe. I już widzimy, jak pięknie wygląda nasze okrążenie słupków reliefowych. Ja na zakończenie robię znowu 1 rząd zwykłych słupków i w ten sposób zamykam tą sekwencję. Czyli mam 3 oczka łańcuszka, 2 słupki w tym samym oczku. Następnie obrabiam słupkami ten brzeg. Pracuję dokładnie tak samo jak w rzędzie wcześniejszym, z tym, że zamiast słupków reliefowych robię zwykłe, ale tak naprawdę już w tym rzędzie można przejść do rzędu ażurowego. W ogóle to możecie sobie również, korzystając z tego wzoru i z tych zasad, które ja tutaj przedstawiam, zrobić swój własny wzór tej chusty, bo trzymając się tej zasady, że można robić słupki reliefowe i można robić sekwencje słupków ażurowych, można zrobić nawet na przykład, nie wiem, 5 rzędów zwykłych słupków, następnie 3 rzędy ażurowe. Wystarczy zapamiętać, w jaki sposób zaczynamy rzędy zwykłymi słupkami i ile robimy słupków na narożniku i jak kończymy. I tak samo ażurowe. I to można sobie mieszać naprawdę dowolnie i zrobicie w ten sposób być może swój pierwszy w życiu schemat chusty. To jest dosyć łatwa metoda. Ja teraz obrabiam słupkami, żeby zamknąć ten reliefowy brzeg. Dojdę do narożnika na górze, zrobię 2 słupki, oczko łańcuszka, 2 słupki i zrobię słupkami tutaj. I wtedy jeszcze raz zacznę z Wami razem tą część ażurową, żeby przypomnieć, jak przechodzimy do ażurów. A później to już wolna ręka, robimy tak daleko jak chcemy, a ja Wam pokażę, jak kolejne elementy tej chusty wykonać, żeby właśnie miała rękawki, miała taką plisę na oko. Dobra, zakończone okrążenie słupków. Zabieramy się za rząd ażurowy. 3 oczka łańcuszka na początek, obrót w tym samym oczku. Jeszcze 1 słupek, oczko łańcuszka i w najbliższe oczko robimy pierwszy słupek, oczko łańcuszka i teraz dopiero jedno oczko pomijamy, w następne się wbijamy 1 słupek, oczko łańcuszka, pomijamy, następne oczko słupek, oczko łańcuszka, jedno pomijamy,
następne oczko słupek i w ten sposób zaczynamy te ażury. Tu będzie słupek, 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 słupek i słupek wypadnie nad ostatnim słupkiem tego rzędu, oczko łańcuszka, sekwencja w narożniku, słupek, oczko łańcuszka, słupek i znowu oczko łańcuszka i w pierwsze oczko za narożnikiem słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek i tak dalej. Oczko łańcuszka, mamy narożnik, słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i też pierwszy słupek od razu w pierwsze oczko nad pierwszym słupkiem tego boku, oczko łańcuszka rozdzielające i teraz dopiero pomijamy i tak pracujemy tymi słupkami na zmianę z oczkami łańcuszka aż do końca tego rzędu. Tutaj na razie jest łatwo, spotkajmy się na końcu tego rzędu, jeszcze raz zakończymy wspólnie. Jestem przy końcu okrążenia. Zawsze to okrążenie ażurowe jest takim okrążeniem testującym. Jeżeli tutaj nam się coś pomyliło gdzieś po drodze, nawet w tych rzędach słupkowych, to w tym miejscu wyjdzie. Mam oczko łańcuszka i teraz słupek ma wypadać, zobaczcie, dokładnie nad drugim słupkiem tego okrążenia. Czyli zaraz blisko zakończenia, bo to musi być dokładnie tak samo jak po drugiej stronie, a tam też zwracałam uwagę na to, że robimy słupek od razu w pierwszym oczku, nie ma tej na początku tej przerwy, więc tutaj już widzę, że wszystko wyszło w porządku. Jedno oczko łańcuszka i teraz w ostatnim tym łańcuszku 2 słupki, ale drugi to będzie słupek nawinięty 2 razy, żeby znowu wydłużyć ten bok. I w ten sposób zaczynamy i kontynuujemy ażury, natomiast teraz robię 3 oczka łańcuszka, 2 kolejne słupki w pierwszym oczku i zaczynam obrabiać słupkami, robiąc jeden słupek nad słupkiem, jeden pod łańcuszkiem i tak dalej, i tak dalej. Zatem robimy tyle, ile chcemy. Widzieliście, jaką ja już dużą część zrobioną mam. Zatem przechodzimy do kolejnych elementów. Skończyłam już część główną mojej chusty i zatrzymałam się w momencie, kiedy tutaj ten bok, te 2 boki, ułożone w ten sposób, tutaj narożnik i w ten sposób, to tutaj mam 125 cm i to jest takie niezbędne minimum, żeby to rzeczywiście miało sens. Oczywiście można zrobić więcej okrążenia, można zrobić dłuższy ten bok. Wówczas po prostu ten rękawek będzie dłuższy. U mnie to będzie gdzieś rękaw 3/4, jak ktoś chce, żeby ten rękawek, te mankiety były niżej, no to wtedy robimy dłuższą. I teraz interesuje nas ten najdłuższy bok trójkątu. Ta prosta droga. Będziemy tutaj robić plisę, która będzie nam się pięknie układała wokół szyi i w tym celu ja zakończyłam na okrążeniu ze słupkami, nie kończymy na okrążeniu ażurowym, tylko na okrążeniu ze słupkami. To czy to będzie pierwsze z tych 2, czy drugie, to już tam obojętnie. Zaczynamy. 3 oczka łańcuszka i teraz na każdy z tych brzegowych słupków, wszędzie tu na końcu mamy albo zwykły słupek, albo słupek nawinięty 2 razy, wbijamy się pod każdy z tych słupków, ja się wbiłam tutaj pod ostatni i na każdy z tych słupków robimy 3 zwykłe słupki. Wbijamy się pod te słupki. I obojętnie, czy jesteśmy na rzędzie ażurowym, czy jesteśmy na rządku zwykłym, możemy sobie tutaj, zobaczcie, bo tutaj jest na przykład ten słupek ażurowy i tutaj jest takie miejsce, gdzie jest ta nitka pomiędzy, możemy się wbić tutaj, już pierwszym słupkiem, następnie 2 zrobić pod ten właściwy słupek. Zależy nam na tym, żeby ta droga tutaj była jak najbardziej zajęta słupkami, żeby tutaj nie było żadnych dziurek pomiędzy. Więc spoglądamy, tutaj jest ta sama sytuacja, mamy kolejny słupek, to jest słupek nawinięty 2 razy. Tutaj jest takie oczko pomiędzy, więc pierwszy możemy zrobić tu, następnie 2 tutaj. Obrabiamy całość. I też, co tutaj ma
duże znaczenie. Raz na jakiś czas rozkładamy to sobie i sprawdzamy, czy ładnie prosta linia nam się buduje. Czy to nie zaczyna tutaj falować? Jeżeli zaczyna falować, bo być może robicie ciaśniej niż ja i macie po prostu mniejsze te oczka. Jeżeli zaczyna falować, to w niektórych miejscach zamiast 3 słupków zróbmy 2, na przykład w tych miejscach, gdzie są ażury, żeby było, bo jeżeli faluje, to znaczy, że oczek jest za dużo, więc wtedy zmniejszamy tą liczbę słupków. Jeżeli za to się wszystko nam tutaj zaczyna zwijać w taką miskę, to słupków może być za mało, więc w niektórych miejscach dodajmy jeszcze dodatkowy. Pilnujemy, żeby to wszystko było prościutkie i całą tą drogę obrabiamy zwykłymi słupkami. Kiedy dojdziemy tutaj do tego naszego początku chusty, to również tutaj pod tym słupkiem 3 słupki, później 1 słupek łapany w środek, tutaj jeszcze mamy tą dziurkę początkową i znowu 3 słupki i lecimy do drugiej strony. Same słupki, cała prosta droga. Skończyłam ten rządek, zakończyłam słupkiem, 3 oczka łańcuszka na obrót, obracamy robótkę. Jakoś się tutaj muszę z nią zmieścić w kadrze. Zaczynamy teraz robienie słupków reliefowych i będziemy robić na zmianę słupki reliefowe przednie i tylne. Pomijamy ten pierwszy słupek, on już jest zajęty tymi naszymi oczkami łańcuszka. Wbijamy się słupkiem reliefowym przednim pod następny słupek. Słupek reliefowy przedni już znamy, robiłyśmy go w ramach tych naszych wstawek, więc robimy słupek reliefowy przedni. Teraz pod następnym słupkiem będziemy robić słupek reliefowy tylny. Narzut nitki jak na zwykły słupek i nie wbijamy się od tej strony, tylko wbijamy szydełko od drugiej strony, tak żeby tutaj ten słupek był. Pobieramy, przeciągamy. Tu jest troszeczkę trudniej wyłonić, że tak powiem, tą włóczkę pod tym słupkiem. To jest jedyna większa trudność. Pobieramy, przeciągamy przez 2, pobieramy, przeciągamy przez 2. Narzut nitki, wracamy do następnego słupka. Słupek reliefowy przedni. Narzut nitki i kolejny słupek, owijamy szydełko od drugiej strony, tak żeby słupek był po drugiej stronie i pobieramy, przeciągamy pod tym słupkiem, wyciągamy troszkę do góry, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2 i teraz obrabiamy w ten sposób cały rząd tych słupków, robiąc na zmianę reliefowy przedni i tylny. Tak to ma wyglądać. Kończę już mój rząd. I teraz tutaj jest ten łańcuszek początkowy. U mnie przypadł na ten łańcuszek, czyli na ten słupek, powiedzmy, oszukany, stworzony z oczka łańcuszka, przypadł słupek reliefowy przedni. Jeżeli wypada Wam tylny, to robicie tylny, obojętnie. 3 oczka łańcuszka na początek, obracamy robótkę i robimy kolejne rzędy znowu słupków reliefowych. Tutaj ten pierwszy słupek już pomijamy, bo obrobiłyśmy go oczkami łańcuszka i teraz tam, gdzie te słupki reliefowe wystają nam tutaj do przodu, to robimy słupek reliefowy przedni, czyli wbijamy się pod ten słupek i robimy słupek reliefowy przedni. Natomiast tutaj, gdzie słupek reliefowy wpada nam tutaj w głąb, to wbijamy się od spodu i robimy słupek reliefowy tylny. Narzut nitki, następne oczko, następny słupek reliefowy przedni, następnie tutaj słupek reliefowy tylny. I tutaj musimy zwrócić uwagę, że to wszystko nam się tutaj gdzie są te słupki reliefowe tylne, to wszystko nam tutaj się zasłania, to trzeba sobie ładnie tutaj otworzyć, żeby zobaczyć, gdzie mamy się wbić tym słupkiem reliefowym tylnym. Tu dziurka i tu dziurka, nad szydełkiem ma być tylko oczko. Wbijamy się słupkiem reliefowym tylnym, następnie z przodu, a później znowu z tyłu. I tak robimy kilka rzędów. Robimy taki piękny ściągacz.
Możemy zrobić jeszcze tylko ten jeden rząd, możemy zrobić więcej. Ja sobie taki ładny tutaj ściągacz zaplanowałam, troszeczkę większy, więc zrobię tych rzędów więcej. Ta główna plisa jest już gotowa. Zakończyłam, zrobiłam oczko łańcuszka, wyciągnęłam końcówkę, obcięłam nitkę. Mam chyba z czterech rzędów, wydaje mi się, albo 3, albo 4 rzędy. Taka plisa mi w zupełności wystarczy, dzięki czemu będziemy miały tutaj ładną przestrzeń na szyję. I teraz już zrobiłam jeden rękawek. Pokazuję, jak to będzie wyglądało, a następnie objaśnię, w jaki sposób to wykonujemy. Składamy sobie chustę w ten sposób, zostawiając jakąś tutaj przestrzeń pomiędzy, ponieważ tam będzie szyja, więc nie składamy tutaj tak równiutko, tylko zostawiamy sobie tak swobodnie. Układamy i teraz zobaczcie, tutaj będzie rękawek. I tą przestrzeń, zostawię Wam może zdjęcie, jak to wyglądało, jak mierzyłam. Zaczęłam mierzyć od tego miejsca, od brzegu, czyli pomijając plisę. Od tego miejsca dotąd mam 38 cm. Ja to wszystko sobie przymierzyłam, założyłam chustę na siebie i złapałam sobie pod rękami, tak żeby i tył ładnie się układał, i z przodu, żeby się ładnie układało. I na te 125 cm, bo tak jak wspomniałam, tutaj cała ta droga ma 125 cm u mnie, to tutaj odmierzyłam sobie 38 cm, założyłam znacznik, następnie taką część, no, że tak powiem, trochę na oko, na szerokość ramienia, na szerokość łokcia. Zobaczcie, wkładam rękę do środka. Tutaj policzyłam sobie oczka. Zrobiłam dokładnie 50 oczek, czyli na szydełko 4 mm planujemy 50 oczek na rękaw. No i złapałam z drugiej strony również tym samym znacznikiem. I w ten sposób zaczęłam robić rękaw. Zatem teraz odmierzam po drugiej stronie. Znowu układam 38 cm. Po tej stronie sobie tutaj już założyłam mniej więcej nitkę tam, gdzie wydaje mi się, że to powinno być ok, ale muszę odmierzyć dokładnie i policzyć te oczka odtąd brzegowe, żeby było równo jak po drugiej stronie. Policzę sobie, następnie 50 oczek, całość zapnę tutaj znacznikiem. Oczywiście można sobie zaplanować szerszy ten rękaw, można zaplanować węższy. Ja zaplanowałam na 50 oczek, więc zapnę razem znacznikiem i wtedy pokażę Wam, jak ten rękawek, jak ten mankiet robić. Zaczynamy. Mam zapięte te dwa oczka i teraz bardzo ważna rzecz jest taka. Wbijam szydełko pod oczko z jednej strony, pod oczko z drugiej strony. Teraz już mogę znacznik zdjąć. Pobieram włóczkę z kłębka, przeciągam pod tymi dwoma oczkami i robię 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek. I teraz, żeby nam wszystko pięknie wyszło, to musimy naokoło mieć koniecznie parzystą liczbę słupków, więc dobrze jest je sobie liczyć. U mnie to będzie dokładnie 50 słupków, natomiast tu może się gdzieś tam komuś pomylić, o jedno oczko przesunąć w górę czy w dół. Liczymy słupki naokoło. Na razie robimy narzut nitki na szydełko, wbijamy się w następne oczko. Ja sobie tą końcówkę też teraz wplatam pod kilkoma oczkami, a następnie wplotę ją od wewnętrznej strony troszkę bardziej bezpiecznie. Robimy słupki naokoło. Na razie nic trudnego. W każdym oczku jeden słupek, spotykamy się tutaj. To jest mój 50. słupek, liczę razem z tymi 3 oczkami łańcuszka. Wszystko się zgadza. Teraz w oczko nad pierwszym prawidłowo wykonanym słupkiem, tutaj na górze, robię oczko ścisłe i zamykam okrążenie. Teraz zaczynam od 2 oczek łańcuszka i te 2 oczka łańcuszka będą udawać mi słupek reliefowy tylny. Natomiast teraz robię narzut nitki, wbijam się pod pierwszy słupek i robię słupek reliefowy przedni.
czyli tu, gdzie było zamknięcie nad tym początkowym łańcuszkiem, nad tymi 3 oczkami łańcuszka, będą teraz 2 oczka łańcuszka i te sekwencje łańcuszków tutaj będą udawały nam pięknie słupek reliefowy tylny, natomiast my robimy ściągacz znowu na zmianę słupek reliefowy przedni, tylny. To już dokładnie pokazywałam przy plisie, więc tutaj już nie będę aż tak dokładna. Zobaczcie, na zmianę. Przedni, tylny. I dlatego było ważne, żebyśmy miały naokoło dokładnie, żebyśmy miały parzystą liczbę słupków, dzięki czemu w ostatnim, nad ostatnim słupkiem tutaj wyjdzie nam słupek reliefowy przedni, no i to będzie udawało tylny, będzie pięknie niewidoczne łączenie okrążeń. Kontynuujemy słupki reliefowe, spotykamy się na łączeniu, pokażę jak przechodzimy do następnego okrążenia, a później już robimy kolejne okrążenia tyle, ile kto chce. Robię ostatnie słupki, słupek reliefowy tylny i tak jak wspomniałam, ostatni słupek okrążenia to będzie słupek reliefowy przedni. I teraz znowu nad tym, teraz słupkiem reliefowym przednim, pierwszym słupkiem okrążenia jest oczko, które robię oczko ścisłe. I spójrzmy jak to wygląda. Od tego rzędu kompletnie będzie niewidoczne łączenie okrążeń. Zaczynamy tak samo jak poprzednio, 2 oczka łańcuszka. I teraz nic nie zmieniamy. Tam, gdzie były słupki reliefowe przednie, robimy słupki reliefowe przednie, tam, gdzie były tylne, robimy tylne, czyli narzut nitki, wbijamy się pod pierwszy słupek reliefowy, robimy słupek reliefowy przedni, następnie od tyłu, tylny, przedni, tylny. I tak kontynuujemy okrążenie, znowu tutaj na końcu wypadnie nam przedni, zamykamy okrążenie oczkiem ścisłym w oczko nad pierwszym słupkiem i zaczynamy od nowa. I ja się teraz postaram, gdzie ten drugi rękawek, żeby zrobić rękawek dokładnie tej samej szerokości, obcinam nitkę, na końcu tutaj już też to zrobiłam, jedno dodatkowe po zrobieniu oczka ścisłego, zamknięciu okrążenia, jedno dodatkowe oczko łańcuszka, wyciągamy nitkę, zaciągamy ten supełek, od spodu pięknie chowamy wszystkie końcówki, chowamy również tą końcówkę, która tutaj była wplatana i kochani, nasza piękna narzutka jest gotowa. Więc ja dokończę mój drugi rękaw, poucinam, pochowam wszystkie nitki, które pochować muszę i wtedy przepiorę, zblokuję tą moją narzutkę, żeby pięknie leżała i pokażę ją Wam na zdjęciach końcowych. Mam nadzieję, że coś takiego Wam się podoba. Wiem, że naprawdę w Polsce jest tak mnóstwo fanek, pięknych wzorów chust i myślę sobie, że w formie takich narzutek jest tego zdecydowanie za mało, a bardzo to jest praktyczne, żeby sobie właśnie jako taki sweterek nosić. Myślę, że można w ten sposób przerobić tak naprawdę jakikolwiek wzór chusty. Ode mnie dzisiaj macie taki najłatwiejszy. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie komentarz. Ja jak zwykle też czekam na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie moich tutoriali, więc zapraszam Was na Instagram, na Facebooka, oznaczajcie mnie, żebym mogła zobaczyć Wasze prace. Teraz zapraszam Was na sesję zdjęciową, którą zrobię jak tylko wypiorę tą moją narzutkę i jak tylko ona wyschnie, a teraz już serdecznie dziękuję Wam za wspólne dzierganie i do zobaczenia w kolejnym filmie.